Siemanderko, siemandereczko, witam Was pierwszy szaman polskiej gitarowej Rzeczypospolitej. Od ponad 15 lat tak naprawdę w różnych miejscach w internecie pomagam ludziom, szerząc wiedzę gitarową na różne tematy, skupiając się nie tylko oczywiście na tyle, na ile umiem, na brzmieniach gitarowych, ale również na historii gitary, i na tym kanale znajdziecie bardzo dużo materiałów na temat tego, co było kiedyś, jak się grało kiedyś, czego warto szukać na rynku używanym. Czyli nie skupiam się, no od jakich tam ostatnio 2 lat powiedzmy, że skupiam się w dużej mierze na sprzętach nowych rzeczywiście. Kiedyś było więcej sprzętów używanych, staram się to oczywiście w jakimś tam sensie również mieszać i no szerzyć tą gitarę, bo gitara jest najważniejszą ze sztuk. Nie robić z siebie najlepszego wkręcacza żarówki na świecie i nie ścigać się z nikim i nikomu, wiecie, tutaj nie wypominać tego, czy gra kwadratowo na i, czy na raz, czy na pół raz, czy na 3/4 triolami, czy tam sekstami. Słuchajcie, cieszmy się z tego, że mamy dostęp do gratów, cieszmy się z tego, że mamy dostęp do wiedzy gitarowej, cieszmy się z tego, że możemy posłuchać różnych opinii, różnych faktów, bo czasami oczywiście opinie od faktów różnią się diametralnie. Tak jak powiedziałem, na tym kanale znajdziecie bardzo dużo wiedzy na różne tematy gitarowe. No i dzisiaj taki odcinek przyszło mi nakręcić ponownie z, może nie z Waszej ulubionej serii, ale z serii, którą ja uważam za bardzo, bardzo wartościową, bo z serii, która nazywa się PPG, tak jak kiedyś buty PPG, czyli Polaków gitarowe rozmowy. No nie, przegląd prasy gitarowej, czyli patrzymy sobie w stare magazyny po to, żeby zaznajomić się chociażby z tym, co można znaleźć obecnie na rynku używanym, żeby porównać sobie, jakie były ceny instrumentów, żeby popatrzeć sobie też na to z tej perspektywy, że zobaczyć, jakie kiedyś były tanie instrumenty, jakie kiedyś były drogie instrumenty, i może niekoniecznie w kategorii tutaj ceny jako takiej, tylko po prostu samych kategorii no, takich jakości co do ceny, bo nie da się ukryć, że ostatnimi czasy no, jest lepiej niż było, i kiedyś trzeba było rzeczywiście wydać trochę więcej kasy na dobry instrument, a teraz już można zacząć grać na instrumencie na trochę przyjemniejszych cenowo i przyjemniejszych dla kieszeni instrumentach. Dzisiaj 4 magazyny: Guitar Buyer, The Guitarist, Total Guitar i Total Guitar, 2009, tutaj mamy 2009 i tutaj mamy, szanowni Państwo, dla odmiany 97. Ten 97 zostawimy sobie na koniec. Jedziemy z Total Guitar. No jak ja sobie tutaj zwykle sobie te różne rzeczy zaznaczam, ale też tak na szybko sobie przelecimy sobie też tak na szybciutko. Czekajcie, zgaszę jedną lampę. Jak to tam teraz widać, ale chyba powinno być trochę lepiej, chyba mniej się powinno trochę teraz odbijać. No jest dużo lepiej, widać Kirka Hammetta. Kto się wybiera na koncert Metaliki, ja się wybieram pod scenę, mam nadzieję oczywiście zbić z Fogowiczami piątkę. Te randale z tymi wymiennymi wkładami, wtedy był to absolutny, totalny sztos i totalny szał. Potem się okazało, że za bardzo nie można ich sprzedawać w Europie z jakichś tam względów. Wiecie, no Europa to wymyśla co chwila jakieś różne dziwne względy, że czegoś nam nie wolno. Jest tych względów niestety ostatnio coraz więcej. Ja, będący właściwie euroentuzjastą, raczej coraz bardziej patrzę na to z perspektywy, że no kurczę, źle się tam dzieje. Więc jakieś tam były względy prądowe, które nie pozwalały na to, żeby to można było sprzedawać, importować właściwie, bo była później taka czeska firma, Salvation Audio, która też to robiła. Potem się też pojawiła taka firma Synergy, która też robiła tego typu rzeczy. Wracając do cen, spójrzcie sobie na to, jakie były ceny. Głowa Alchemista, którą mam, bardzo dobry wzmacniacz, 680 funtów w 2009 roku. No to tak trzeba sobie do tego spokojnie, myślę, 150-200 funtów do tych cen dodać
no, pewnego rodzaju inflacja na pewno, około 30% myślę tej inflacji na spokojnie można sobie do tego wszystkiego, co tutaj widzicie, dodać. Takie te ceny były wtedy. 2,5 tysiąca kosztowało Black Beauty na 3 pick-upach. Najtańsze studio kosztowało 880 funtów, teraz tyle kosztuje tak naprawdę używane studio, więc no jak widać to się jednak konkretnie pozmieniało. Niektórych modeli już nawet nie ma, SG400, G400 już na przykład nie istnieje w hierarchii epifonowskiej, więc no, tak to się prezentuje. Tutaj mamy Axla Rose'a i na tym koncercie to podejrzewam, że byłem, to był ten koncert z okazji Christmas Democracy, Chinese Democracy, European Democracy. No i oczywiście widziałem też Sebastiana Bacha. Było to nie lada przeżycie, jeszcze ja tą płytę Chinese Democracy bardzo, bardzo lubię. Zespół Gallows, nie wiem czy jeszcze istnieje. Wtedy jak mieszkałem w Anglii, to oni robili to tam gdzieś miasteczko obok mnie. To było chyba w St. Albans albo w Watford. W St. Albans było Enter Shikari, dwie kapele lokalne, które no, robiły wtedy furorę. Pamiętam, że znałem ziomka, który ich znał, czyli był w Ameryce i zna kogoś, kto wie. W sensie takim, że tam był gruby budżet na nagranie tej płyty przeznaczony i tam bardzo dużo kasy firma włożyła, a chyba tej grupy już tak naprawdę za bardzo nie ma. A rzeczywiście nagrali taką ciekawą odmianę muzyki punkowo-metalowej, jakiejś tego typu właśnie. Tutaj ciekawostki. Squier Jackmaster, na szczęście na normalnym 6-punktowym tremolo, bez tych wydziwień, więc podejrzewam, że całkiem niezła gitara. Wtedy jeszcze tych Squire'ów tak do końca nie śledziłem. To mi wygląda na Affinity. Myślę, że ma prawo to Affinity być lepsze niż te Affinity, które pojawiły się dużo później. Paski Lewis bardzo lubię. Taki mam, taki chyba nie, ale taki mam na pewno i taki też. Zbieram je, to są bardzo fajne paseczki. Oczywiście, słuchajcie, w tym materiale nie ma żadnych treści sponsorowanych. Oglądamy sobie reklamy sprzed wielu lat. Jest to odcinek, który sponsorowany jest przez Was, przez patronów. Bardzo patronom dziękuję. Oczywiście na końcu będzie lista patronów. I jeżeli chcecie również wspomóc kanał, no to taką krótką treścią sponsorowaną niech będzie tutaj to, że możecie zakupić coś z moim reflinkiem, czyli z moją afiliacją. Jeżeli robicie zakupy w Tomanie, to możecie wykorzystać reflink, który jest w opisie odcinka. Wchodząc do Tomana przez ten reflink, pomagacie mi w ten sposób, że jak coś tam kupicie, ja dostaję z tego procent. No jest to na swój sposób sponsorowana treść, na swój sposób nie, no bo jeżeli nikt nic nie kupi przez miesiąc, to ja nie jestem sponsorowany, a i tak o tym gadam, więc to taka sponsorowana, niesponsorowana. Sheraton z taką wielką główką, z pięknymi liśćmi, nawiązującą do starych Epifonów, a Rickenbackera nigdy na kanale żadnego nie było. To też jest pewnego rodzaju ciekawostka. Nie da się ukryć, że Rickenbackera nigdy na kanale nie było. Dobra, jedziemy sobie dalej. O, Phil Demel. Wtedy chyba jeszcze grał w Machine Head, potem zastąpił go Vogue już Machine Head też nie gra, ale z tego co wiem, to właśnie zawsze był to zestaw EMG, zawsze był to 5150. I to były takie rzeczy, które Phil Demel również wykorzystywał. Vogue też, z tego co kojarzę, je wykorzystywał. Może wreszcie zgodzi się na to, żeby znowu sobie pogadać o tym, co robi gitarowego teraz. Nie wiem, jak tam jest u niego z czasem. Wiem, że dekapy dość konkretnie nawalają, więc cieszmy się z tego, że mamy polskiego przedstawiciela. Ale Phil Demel też bardzo dobry gitarzysta. Teraz gra zresztą z Kerry Kingiem, więc tak się te losy. Pendulum sobie słucham w samochodzie. Bardzo fajna muza. Pendulum, naprawdę rewelacyjna muzyczka, bardzo polecam, jeśli ktoś nie zna. Trochę inna od metalu, trochę inna oczywiście od grania rockowego, ale myślę, że godna polecenia. Gitarka też tam się przewija, no nie da się tego ukryć. Gitary vintage znane i lubiane. Tutaj nie patrzymy, bo jest goły facet, więc co będziemy? O, no właśnie, no to z tym Tomanem. Pamiętajcie, jest Toman, tutaj nie reklamujemy Tomana. W tym momencie jest to reklama, wiecie, taka, no mówię, taka półreklama, no ale z tym Tomanem możecie tam pamiętać o tym, żeby klikać przez tego mojego linka i będzie git. Tutaj są solówkarze.
Podobno Slash już nie pali papierosów, to też jest w ogóle taka ciekawostka. Wszystkich tych panów widziałem? Nie, nigdy nie widziałem Gasa G, ale grałem na jego gitarach LTD. Nigdy w życiu nie grałem na żadnych tych Gibsonach, ani tych Wildach, na których gra Mr. Zakk Wylde właśnie. Marshall MG, no niezbyt słynna seria, tak naprawdę wystarczy zapiąć dobrą kolumnę i pokazuje do czego się to nadaje. Undertones oczywiście już wtedy działał. Szybciutka pauza, szybciutko sobie sprawdźcie w tym momencie te ceny w tym Undertonesie, jakie one były. No mówię, to jest ciekawostka, popatrzeć sobie na ceny i zobaczyć, ile co kosztowało i co w ogóle można było kupić, bo no, w gitarowym graniu, tak jak w telefonach, to w tym sprzęcie, szczególnie jeżeli chodzi o te wszystkie cyfrowe zabawki, no to gruby postęp i bardzo to zawsze idzie do przodu. Wtedy jeszcze to były czasy poda takiego X3, tak? X3 Live to jest. Mam wcześniejszą wersję, którą sobie obiecałem kiedyś dla Was zrobić na kanale. Dobra, słuchajcie, jedziemy sobie tutaj już do tych miejsc, które sobie pozaznaczałem. Jedziemy sobie do tych miejsc, które pozaznaczałem. Jeff Hanneman niestety już go z nami nie ma, nie gra w tym zespole. Slayer też już nie gra. No myślę, że Gary Holt go tak całkiem nieźle zastąpił. Ja widziałem tylko i wyłącznie koncert Slayera właśnie z Holtem. Nigdy nie widziałem z Jeffem Hannemanem żadnego koncertu Slayera. Niestety nie było mi dane. Zresztą ja wtedy to tak jeszcze Slayera nie rozumiałem do końca. Dopiero zrozumiałem go no później. Slayera ze wszystkich tych kapel odkryłem dosyć późno tak naprawdę i doceniłem dosyć, nie da się ukryć, późno. Demones Antichrist, szanowni państwo, gitara wyprodukowana w Wielkiej Brytanii, nawiązująca do Randy Rhodesa. Nie mam zielonego pojęcia, czy firma jeszcze istnieje. Tutaj macie adres internetowy, możecie sprawdzić, czy ta firma w ogóle jeszcze istnieje. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się prezentuje. Nigdy w życiu nie widziałem tych gitar na żadnych targach. Jak już zacząłem jeździć na targi gitarowe, to w życiu tej firmy na takich targach nie widziałem. O, tutaj możemy sobie, dobra, już gadałem o tym Thomanie, no to jest Thomann i są ceny. Thomann 2 strony, 4 strony w jednej gazecie. Gibson Flying V Faded 574 funty. Był moment, że kosztowała ta gitara nawet chyba 420 funtów. Był taki moment w 2008 roku, kiedy ja ją kupiłem. No teraz już się takiej gitary w żaden sposób za takie pieniądze nie kupi. Special Faded 580. Myślę, że ciężko jest w tym momencie dorwać za 580 funtów ekwiwalent, czyli około 3000 zł. No może przy dobrych układach można dorwać w tym momencie używkę. Gibsona Explorera za 4000, za 5000, no już się nie kupi w żaden sposób. Używane studio za okolice 4 można spokojnie łyknąć. Traditionally chyba już nie ma. Co my tutaj jeszcze mamy? Ankle Power Ball. Tutaj jakieś stare lupery, Boss GT10, no to akurat zawsze trzyma cenę, tylko zawsze podnosi jakość, nie? Więc to jest taka ciekawostka. Tutaj nie ma żadnych Harley Bentonów, bo chciałem się tutaj do jakiegoś Harley Bentona odnieść, jest tylko jedna taka gitara za 326 funa, no to całkiem drogo, nie? Dalej Washburn, niedoceniana firma, która wycofała się ostatnimi czasy z polskiego rynku, jeżeli chodzi o instrumenty elektryczne. Z tego co wiem, już chyba tylko i wyłącznie akustyczne jakieś Washburny można kupić. No rzeczywiście ciężko im się było przebić, mimo że jest to firma z wielowiekową, nie no przesadzam, ale z dziesięciolecia tradycji i jedna z najważniejszych firm tak naprawdę gitarowych na świecie, wbrew wszelkim pozorom. Washburn od wielu lat działa i no, ma swoje wzloty i upadki, tak jakby teraz powiedziałem, tak jakby teraz był taki lekki upadek. Wzmacniaczy Blackheart to już chyba się nie da kupić. Piwi cały czas są, Voxy cały czas są, Black Stary również, który tutaj wzmacniacz wygrał. Vox AC4 TV, no okej, ale to taki wzmacniacz nie do końca
nie do końca, znaczy one wszystkie, to jak widzę, ten byłby najbardziej taki wszechstronny i najbardziej uniwersalny z nich. No bo pewnie można z niego najwięcej wykręcić. Myślę, że taki Valve King również mógłby zaskoczyć, ale to też 3-gałkowa, 1-gałkowa i 3-gałkowa technologia, więc tak naprawdę ja bym raczej polecił stąd takiego Black Stara. Mam taki Otto filter, całej reszty tych efektów nie mam, ale taki Otto filter gdzieś tutaj stoi na półeczce i czeka na lepsze czasy. Kosztował ile? 90 funtów, więc nie tak jeszcze dużo. Znowu sobie spójrzmy na szybciutko na ceny tutaj Gibsonów. Możecie sobie zatrzymać w tym momencie, zapauzować. Ja to też przez chwilę podtrzymam i zobaczyć sobie ceny giboli. Właśnie, oczywiście jak kogoś interesują Fendery, to też można je wyczaić. A tutaj jeszcze mamy troszeczkę Epifona, więc Epiphone Les Paul Ultra 2 kosztował 500 funtów. No ja bym wolał wtedy kupić na pewno SG Faded, to bez dwóch zdań. To był szał. Miałem oczywiście UX2, ale w tej czerwonej odsłonie, Pod Farm, stara technologia, która do tej pory moim zdaniem z tych wszystkich technologii jeszcze gdzieś tam się broni. Daniel z Aurora DSP bardzo sobie chwali te stare podfarmy i mówi, że ze wszystkiego, no może dlatego, że też trochę sentymentalnie na to patrzy, bo od tego sobie gdzieś tam zaczął swoją historię z tego typu rzeczami, natomiast no rzeczywiście klasyk tak naprawdę, klasyk absolutny i klasyk totalny. Hagstrom też bardzo fajne gitarki. Hofner, nigdy w życiu chyba żadnego Hofnera na kanale niestety nie było. To były takie tutaj fragmenty, z których dość sporo się nauczyłem, jeżeli chodzi o maintenance gitary. Ed Szed mnie właśnie dość konkretnie uczył, na tej bazie się opierała moja wiedza. Tutaj mamy gitarę Spare, taki instrument jest na kanale. Jak powiedziałem w samym intro, tutaj naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, których można się doszukać. Niektóre może w trochę gorszej jakości niż obecne standardy. Może jeszcze gorzej grałem niż gram teraz, ale to nie ma żadnego znaczenia. Wiedza jest tutaj szerzona od 10 lat w formie filmiki o gitarach. Dobra, jedziemy z magazynem Guitar Buyer i już teraz dobry buyer nie jest zły. No i teraz oczywiście slash to się przewija wszędzie, nie? Slash kurczę, to dobrze ma. No. Co my tutaj mamy tak naprawdę? Co to w ogóle jest za gitara? Case Guitars, brytyjskie instrumenty Case Guitars, bardzo ładne jak widać gitarki, bardzo fajnie się prezentujące, no, nawiązujące trochę do Godina, trochę do Les Paula, ale też z takim innym sznytem. Widziałem te instrumenty bardzo często na różnego rodzaju targach gitarowych i zawsze robiły bardzo konkretne wrażenie, fajnie wyposażone, fajnie zrobione gitary. Też nie wiem, czy firma cały czas tak naprawdę istnieje, czy być może już nie istnieje. O, a to, że Stag robił takie half stacki, to nawet tego nie wiedziałem. No powiem wam szczerze, że znając to, co robi Stag, no to raczej bym się martwił o jakość tego brzmienia, chociaż mam słuchaweczki Staga, takie douszne, które są całkiem niezłe. No ale że takie rzeczy były, no to się tego w ogóle nie spodziewałem. Red Alert, znowu brytyjska gitara, Rob Williams Set Neck Standard, rzadko spotykana konfiguracja Super Strata w prostej takiej odsłonie, taki trochę Showmaster od Squire'a, Fenderowskiego, natomiast no, rzadko spotykana wersja właśnie tego, że jest to dodatkowo jeszcze instrument z sklejanym gryfem. Raczej są to konstrukcje z reguły z gryfem przykręcanym, bądź z gryfem neck through body w przypadku wyższych modeli takich instrumentów, chociaż rzeczywiście no, nie można też tak generalizować, bo się pojawia bardzo dużo też tego typu instrumentów z gryfem przyklejanym, ale jednak z całej tej trójki łączenia już tak do brzegu uważam, że no, najmniej popularna
najmniej popularna, że tak powiem, sprawa, jeżeli chodzi o łączenie gryfu, a można fajnie wyprofilować, można to fajnie zrobić w takich sportowych gitarach. Myślę, że to powinien być must have, ale wszyscy trzymają się idei fenderowskiej tego, że można sobie wymienić po prostu swój gryf. Tutaj sobie znowu popatrzcie trochę na ceny giboli. Tych cen giboli dzisiaj widzę tutaj będzie dużo, to bardzo dobrze, bo akurat gibole ze wszystkich gitar dość konkretnie poszły do góry, jeżeli chodzi o ceny, więc tutaj można sobie spokojnie na to popatrzeć. No i jeszcze się przyjrzeć troszeczkę temu Rob Williamsowi. Prosty instrument, ale myślę, że robił robotę. Myślę, że to naprawdę mogło gadać i to mogło naprawdę zrobić wrażenie. Tutaj mamy co? Peavey Omniak. Gitary Peavey, no to chyba jest nawet amerykańska. Nigdy nie zyskały takiej popularności, jaką popularność zyskać powinny. Wiele modeli Peavey przeszło bez echa tak naprawdę i no, Eddie Van Halen nie mógł się mylić współpracując z tą firmą, natomiast rzeczywiście no, w Polsce są to gitary, które przechodzą bez echa, bardzo źle, że tak się dzieje tak naprawdę, ale z drugiej strony na rynku używanym można znaleźć te gitary w miarę tanio, więc może jest to dla Was opcja. Tak jak mówiłem, no, w tym filmie będzie trochę na temat tego, jak sobie ogarniać sprzęty, jeżeli chodzi o rynek używany, więc zwróćcie uwagę na gitary Peavey właśnie, bo są to całkiem niezłe rzeczy. Myślę, że ta recenzja tutaj też jest całkiem dobra, no ale wiecie jak to jest z recenzjami. Z recenzjami w magazynach gitarowych jest zupełnie inaczej niż w większości przypadków z recenzjami na kanałach gitarowych, bo ja sobie mogę pozwolić na krytykę i mogę sobie pozwolić na filmy sponsorowane i firmy niesponsorowane i generalnie dzięki temu, że patroni mnie wspierają, też nie muszę tylko i wyłącznie się opierać na filmach sponsorowanych, więc u mnie te treści są w jakimś tam sensie na pewno zawsze wymieszane, a gazeta opiera się na reklamach i sponsorowanych artykułach, więc to taka... Myślę, że to znowu jest ten element tego, że macie teraz dużo lepiej, no bo jednak możecie czerpać z wiedzy z YouTube'a i no nie ma aż takiej wielkiej ściemy, jaka była kiedyś. No, oczywiście, że są kanały, które ściemniają i oczywiście, że są kanały, na których znajdziecie tylko i wyłącznie opłacone treści. Tutaj nie ma opłaconych treści. Ja dostaję pieniądze za to, że montuję, dostaję pieniądze za to, że nagrywam, ale nagrywam tylko te rzeczy, które mi się podobają i jak coś mówię, że mi się podoba, to po prostu musi mi się to podobać i tyle w temacie. No, nie jestem w stanie Was tak naprawdę też oszukać w niczym. Byłoby to głupotą. Nie wiem, co miałbym nagrać coś na Gibsonie omawiając Epifona albo nagrać coś na Marshallu w studio nagraniowym omawiając symulację Marshalla albo nie wiem, no, dobijać progi w gitarze, w której są one nierówne. No trochę nie, więc ciężko jest tak naprawdę oszukać. Ja wiem, że są ludzie, którzy cały czas myślą, że są oszukiwani, bo wszyscy dookoła ich gdzieś tutaj oszukują i myślą, że może też u mnie na kanale też jest jakieś oszustwo, no ale dzięki Wam, tym wszystkim, którzy ten kanał oglądają, dajecie mi tą siłę, że wiem, że wierzycie, że ja nie oszukuję i wiem, że wiecie o tym, że nie oszukuję, ale też raz na jakiś czas lubię to powtórzyć, że nie ma tu miejsca na oszustwo. Tak naprawdę jest to bardzo ciężko byłoby zrobić i byłoby to bez sensu i takie kłamstwo ma krótkie nogi i tak naprawdę myślę, że nikt by mi nie ufał, jeżeli zrobiłbym jakąś taką ściemę, a widzowie są dla mnie najważniejszą ze sztuk właśnie, więc dzięki Wam żyję i dzięki Wam dla Was robię to, więc po co mam Was oszukiwać? Jest tyle fajnych rzeczy, o których można zrobić materiały. Proszę bardzo, na przykład taki rewelacyjny Hackstrom. Bardzo piękne gitary, których akurat na kanale jeszcze za dużo nie było, ale naprawdę bardzo dobre rzeczy. Casino Royale od Vintage, tak, Casino Royale niby, że Vintage, nie? Akurat marka Vintage no też miała swoje wzloty i upadki. Nigdy nie miałem takiego Eastwooda, ale może to na szczęście. Ultimate Guide to Recording. Teraz pewnie wszyscy by polecali, żeby grać przez symulację jednak. No bo rzeczywiście nie da się ukryć, że te symulacje poszły dość poważnie do przodu. Ta seria nie przyjęła się, a bardzo dobre efekty. Tutaj cyfrowe podejścia do starych Fenderów. Różnie to było
z jakością tego brzmienia, ale mówię, no cyfrowe graty idą w coraz to lepszym kierunku, to bez dwóch zdań w ogóle. Dobra, chyba tutaj w tym magazynie to już jest chyba wszystko. Tutaj jeszcze trochę cen Gibsonów, PRS-ów. Nie, PRS-ów to kurczę akurat tutaj nie ma, ale na przykład ceny Mesa Boogie, Corneli, Matchlessów to możecie sobie obadać. Jimmy, jak jeszcze grał w The Yardbirds z Jeffem Beckiem zresztą. Dobra. No, efekty Behringera ludzie kochają bądź nienawidzą. Różnie to z tymi efektami bywa. Plastikowe, do użytku domowego, te, które nie szumią, całkiem spoko. Do wyrwania mega tanio. One już były tanie na starcie, więc to są jedne z tych takich efektów, od których sobie można zacząć przygodę, nie spodziewając się nie wiadomo jakich super ultra rzeczy oczywiście i może niekoniecznie nosząc je ze sobą na sceny. Dobra, to jest chyba wsio w tym magazynie, z tego co widzę. No to sobie pojedziemy w tym momencie jeszcze tutaj Total Guitar, znowu z 2009 roku, cały czas jesteśmy w tym 2009 roku, znowu ta Metallica. Kto jedzie na Metallicę, ten nie pożałuje oczywiście, ja jadę. Wtedy na tym koncercie w Nebworth nie byłem, mimo tego, że Nebworth było bardzo blisko Bournemouth, w którym mieszkałem. Dobra, jedziemy sobie teraz tak na szybko. Tutaj zawsze była taka właśnie fajna seria leworęcznych akurat gitar w tym przypadku. Affinity z czarnym logo, czyli wcześniej było Affinity właśnie z czarnym logo. Tutaj mamy już Fendera meksykańskiego i American Standarda. Te gitary się od siebie oczywiście bardzo konkretnie różnią. No i nie da się ukryć, że amerykański będzie najprzyjemniejszy, meksykański będzie lepszy od tego, a który się komu spodoba i który pozwoli na fajne granie i nauczenie się grać, to już jest, wiecie, no, do wyboru, do koloru, ile macie tam pieniędzy. No myślę, że tak po środku ten meksykański, który zresztą był całkiem tani tak naprawdę, dobrze się tutaj plasuje. Za 1500 zł można było na obecne pieniądze kupić takiego Meksykańczyka. No teraz już kosztuje okolice trójki, nie? Nie wiem, po ile są teraz American Standardy. Jeżeli chodzi o Fendera, polecam amerykańską serię Performer, Highway One i Special. Bardzo dobre. Najlepszy stosunek jakości do ceny, zjadający Meksyki na śniadanie. No Affinity, bulety raczej nie, choć w serii Sonic troszeczkę się polepszyło. Dobra, jedziemy tutaj dalej szybciutko, tak sobie tutaj, czy coś tutaj jeszcze, pamiętajcie o linku, czy coś tutaj się jeszcze gdzieś ciekawego przewinęło. TC Electronic do basu. Teraz sobie, dobra, jedziemy tak, bo to już mi się też kończy mi się tutaj już chłód na baterii. Co? To jest wszystko, co ja tutaj zaznaczyłem, tak mało, a Digitech RP1000 to co? Kurde, no wiecie co? A ceny z GAK-a? Nie, akurat tutaj cen to nie ma z tego GAK-a. No to co? Tutaj dużo lekcji, a to był zawsze temat, który omijałem oczywiście, dlatego nie umiem grać do tej pory na gitarze, bo ja zawsze się lubowałem po prostu w sprzęcie i jakoś mnie te nutki nigdy nie interesowali, nie? Takiego flangera miałem, teraz mam B flangera. Tego flangera mam bardzo fajna opcja stepera tutaj jest, bardzo fajnie to gada. Myślę, że to jest bardzo dobra opcja, jeżeli chodzi, zresztą chyba została nawet wybrana tutaj, nie, wybrany został Carl Martin. No powiem wam, że ja bym wybrał z tego wszystkiego tego Line 6, a pewnie Jacek z CTG wybrałby tego oto tutaj Electric Mistress. Vox Valvetronics, rewelacyjne wzmacniacze do rozpoczęcia przygody z gitarą elektryczną, bardzo dobre, bardzo prawdziwe brzmienie, za te pieniądze, nie oszukujące, nie tłamszące waszych możliwości. A tutaj sobie spójrzcie na ceny Ibanezów i spójrzcie sobie tutaj na ceny Fenderów i bardzo fajne gitary Godin, jakkolwiek się to czyta, Godin. Bardzo dobre rzeczy. Natomiast to jest tutaj nawet taniej, bo tutaj za 195 z 225 to jest do tej pory, mimo tego, że to już jest 15 lat, bardzo dobra seria i bardzo dobre wzmacniacze, więc jeżeli szukacie wzmacniacza na początek, Boss Katana, Vox Valvetronics, na pewno bardzo dobre wybory. Tego się ukryć nie da. Dobra, jedziemy sobie
z ostatnim magazynem, 97 rok, w 97 roku w Novemberze, Moca już po pierwszych koncertach. Oasis królowało, no w moim radiu nie królowało, w moim odtwarzaczu MP3 nie królowało Oasis. Zoom 505 oczywiście królował, Zoom 505 był ostatnio na kanale dla wszystkich tych, którzy są uważnymi widzami, to Zoom 505 ostatnio jest. Pojawił się DSL, czyli jeden z pierwszych bardzo high-gainowych Marshali w całej plejadzie marszalowskiej, więc też ciekawa historia. Sprawdźcie testy ostatnich Marshali Jubilee, czyli nawiązującego do tego wzmacniacza i nawiązującego na swój sposób do 6100 wzmacniacza JVM. No trochę innego, ale mówię, no tam na swój sposób na pewno nawiązującego. Trace Elliot grałem na takim zestawie. No, bardzo specyficzne brzmienie, ale było do wyrwania dosyć tanio. Tak naprawdę podejrzewam, że bardzo mało tego sprzętu przetrwało próby czasu i no, myślę, że nie było tego ani za dużo wyprodukowane, ani za dużo w tym momencie go też nie ma na rynku wtórnym, ale grałem na tym, no takie specyficzne, brytyjskie brzmienie, bliżej Voxa, nie? Znowu mówię, te 505, 506, 507, 8, 9 i tak dalej, no tanio, dobrze, plastikowo i wbrew wszelkim pozorom to brzmienie do tej pory się, jeżeli chodzi o przester, całkiem nieźle obroniło. Tak naprawdę. To były specyficzne efekty. Jedne z pierwszych takich efektów, w których gałki, jak się przekręcało takim paciorkiem, przełączniczkiem, to gałki trzeba było drugi raz ustawiać i znowu ustawiać i takie specyficzne przestery jednego takiego Toneworksa 104 Hyper Distortion. Nawet widzę, że mam przed sobą na półce. Vintage wchodziło wtedy na rynek. Nie wiem, czy już w kooperacji, czy jeszcze nie w kooperacji z Wilkinsonem. To jest też ciekawa historia, bo wszyscy się czepiają tych Harley Bentonów i że Harley Bentony to takie złe gitary. Tak naprawdę to Vintage była jedną z pierwszych takich firm, która weszła na rynek, po pierwsze z modelami nawiązującymi do... Taka gitara to w ogóle chyba jest na kanale. Nawiązującymi do znanych klasyków w bardzo tanich pieniądzach, nawiązującymi do różnych modeli gitar, nawet sygnowanych, takich wiecie, no inspirowanych by. Natomiast nikt nigdy na firmie Vintage nie wieszał tak psów jak na firmie Harley Benton, a oczywiście uważne oczy w tym momencie, jeżeli spojrzą sobie na te gitary, to zobaczą, że one mają ze sobą więcej wspólnego niż niewspólnego i że niektóre z modeli Vintage i Harley Benton to są tak naprawdę te same gitary. Kto tutaj dotarł do tego momentu odcinka, no to dowiedział się rzeczy takich, wiecie, o których się nie mówi głośno tak naprawdę, ale wiele instrumentów Vintage i Harley Benton robionych jest w tych samych fabrykach. Zresztą nie tylko Vintage, bo Harley Benton wykorzystuje te fabryki z różnymi innymi producentami, natomiast rzeczywiście jest tak, że w przypadku gitar Vintage ten hejt nie poszedł tak gruby, a też były to tanie instrumenty, które po prostu pozwalały na to, żeby się rozwinąć. Tutaj jest Digitech 2112, czyli to, co ja mam w tymże oto Johnsonie, szanowni Państwo. Tego Johnsona cały czas posiadam. XP300 mega droga sprawa, a rewerberator XP400 cały czas jest do zakupienia w kieleckim sklepie. Jak się ten sklep tam w Kielcach nazywa? Nie pamiętam teraz, no ale jest taki sklep w Kielcach, który, wiecie, oferuje cały czas, ma nowego z gwarancją. Tutaj sobie przez chwilkę spójrzcie na ceny. Mam nadzieję, że te ceny widać. Pacyfika 169, Pacyfika z 200 funtów, czyli tak naprawdę Pacyfika w tym momencie jest tańsza niż była kiedyś, bo w tym momencie Pacyfika cały czas kosztuje okolice 1000 zł, a wtedy kosztowała 1200 zł, a 1200 zł w 1997 roku, albo może 1400, bo mógł być wtedy fundi po 7 zeta. Było to dużo więcej
niż to, czym jest 1000 zł teraz, a Pacyfika cały czas wygląda tak samo i cały czas tak samo się prezentuje, więc to jest też ciekawe. Spójrzcie sobie na te ceny, ja muszę zrobić małą przerwę, muszę ostudzić kamerę, pół godziny minęło, kamera mi się nagrzała. Tak naprawdę trzeba by się zastanowić trochę, czy ta Pacyfika wtedy była droga, czy teraz jest wytaniona. Czy to po prostu jest też trochę tak, jak się śmialiśmy w przypadku cen na przykład grama Gandzi, no też poszło już to podobno do góry, zresztą nie wiem tego, bo już dawno nie kupowałem, ale śmialiśmy się, że przez lata było to 30 zł i było to po prostu, była to cena tak zwana psychologiczna, no coś trzeba było zapłacić, no więc tutaj jest taka cena psychologiczna, jeżeli chodzi o Pacyfikę. Na szczęście Jackson już nie robi JS jedynek, tak naprawdę za bardzo. Wiecie co, w trakcie jak się tutaj ta kamera chłodziła, to trochę sobie pogrzebałem po różnych swoich archiwach. No już coraz mniej jest takich filmów bardzo, bardzo oldschoolowych z Anglii, ale no jest jeszcze sporo filmów, które można tutaj wiecie, wrzucić. No tutaj tacy typowi, w klapeczkach to ja gram, nie? W klapeczkach to ja sobie gram w tym. No GT5 wtedy było, teraz już jest GT1000, więc to też grubo poszło do przodu. Głośników również na kanale Co Niemiara i o głośnikach też się można wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. To jest chyba Zoom, nie? Tak, Zoom 8000, znaczy 8080. Słuchajcie, no ta technika, jeżeli chodzi o ME8, teraz już mamy ME90, RP12, no Digitech już nie robi w tym momencie rzeczy, ale ta technika poszła najbardziej do przodu i jest najbardziej w tym momencie przystępną techniką, jeżeli chodzi o grę na gitarze, o sprzęt gitarowy. W dobrych cenach naprawdę dostajemy rewelacyjne brzmienia. Wtedy te brzmienia jeszcze nie były rewelacyjne. No teraz rzeczywiście te brzmienia są już coraz to ciekawsze i coraz to fajniejsze. W tym to się same gałki kręciły, silniczki były na gałeczkach i się same kręciły gałeczki. To też było ciekawe. No tutaj na przykład Vintage, no nie wiem, czy on nawiązuje do Warwicka, czy nawiązuje do Spectora, no pewnie trochę tak, trochę nie, ale znowu ta sama historia. Nigdy nie było hejtu specjalnego na gitary vintage, a one też miały swoje dołki. Na przykład z kanału dowiecie się o V100, która ma wklejony gryf, a jak się patrzy pod światło, to widać, że była V99, która miała gryf przykręcany i też generalnie, słuchajcie, no różnie to też z takimi gitarami bywało, chociaż rzeczywiście są to całkiem niezłe instrumenty, chociaż teraz trochę jednak chyba za drogie w stosunku do tego, co można zobaczyć. Więc słuchajcie, no nie dajcie się tak zwariować, wiecie, że śledźcie to, co ja tutaj naprawdę mówię, bo ja tutaj naprawdę mówię bardzo dużo i przez ostatnie 10 lat się można dużo dowiedzieć. Taka powierzchowna wiedza, którą no, ludzie mają na podstawie jakichś szybkich plotek, no nie równa się temu, co ja sobie zbieram, oglądając te magazyny i czytając to od wielu, wielu lat. Nikomu oczywiście niczego nie ujmując i ja wiem, że są osoby, które też mają konkretne pojęcie i niczego sobie nie dodawając, bo ja nie jestem żadną wyrocznią, no to jak tak ostatnio znowu sobie czytam i patrzę i słucham, to czasami właśnie mam ochotę to powiedzieć i w takim odcinku mogę to powiedzieć. U latającej świni ceny były następujące, też sobie możecie w tym momencie zapauzować, też to przez chwilkę potrzymam. Gibson Les Paul Custom kosztował 400 funtów, Les Paul Standard kosztował 330 funtów, Epiphone SG Standard Fixed Neck kosztował 230 funtów, Epiphone Riviera kosztował 369 funtów, Fender US of A Stratocaster, czekajcie, szukam jakiegoś takiego normalnego standarda, Standard Strat kosztował 540 funtów, patrząc sobie tutaj na te ceny. Więc taka ciekawostka. Dobra, jedziemy do miejsca, które sobie tutaj zaznaczyłem. GNL, no też nie było nigdy na kanale chyba za dużo, nie?
Vantage trochę inne gitary niż Vintage oczywiście, koreańskie, firma z długą tradycją od lat 80. Ta mi przypomina po pierwsze trochę Samika i podejrzewam, że była to fabryka samikowa, która robiła te gitary już wtedy, mogło tak być. Przypomina rzeczywiście trochę Samika Aviona, nie da się ukryć. Troszeczkę jest inaczej, ale no jest ten sznyt. Tutaj tak naprawdę jest trochę Telecastera, tutaj też jest trochę Telecastera, takie trochę tele wymieszane z Les Paulem. No gitary, o których być może nie wszyscy wiedzą, niektórzy mogą je mylić z gitarami vintage właśnie. To są Vantage. Na taką gitarę kiedyś zamienił się Lica na swojego Bisiricza z Dominikiem i grał na takiej fałce od Vantage bardzo długo. Nie wiem teraz, czy były też japońskie, czy one zawsze były tylko i wyłącznie koreańskie, czy też były takie z fabryki Matsumoku. Tego teraz nie jestem pewien. Przy okazji znowu ceny z 97 roku. Zawsze przy takich cenach bierzcie pod uwagę również element inflacji, element tego, ile się zarabiało, element tego, ile kosztował wtedy w danym przypadku tutaj akurat funt sterling. RRX wyprodukowany w Japonii, czyli coś a la RR3 późniejsze. RRX-a nigdy w życiu chyba nie miałem w takiej wersji. RR3 miałem, to jest najprawdopodobniej jakiś taki model przejściowy właśnie pomiędzy tymi gitarami. To jeszcze chyba jest era przed Fenderem. I aż dziwne, że takiego instrumentu nie miałem. Tutaj jest KE3, czyli RR3 też już wtedy był, więc czym się różnił? No, ceną się różnił, no bo KE3 kosztuje tutaj 9,99 funtów, czyli podejrzewam, że RR3 też kosztowało mniej więcej tyle. Tutaj jest troszeczkę taniej, ale mamy na przykład gorsze przetworniki. Mostek jest dokładnie taki sam, podejrzewam, że drewno i to wszystko też jest tutaj takie samo tak naprawdę. Tak samo jest z serią RX10D, która też jest bardzo bliska RR3 i też możemy wyrwać ją dużo taniej i też bywała japońska. Palm Bay wracał, umierał. Bardzo ciekawe instrumenty. Obadajcie sobie gdzieś w czeluściach internetów gitary Palm Bay właśnie. No tak jak na to patrzę, to wygląda dokładnie jak RR3, tylko po prostu ma inne przetworniki. RR1 wtedy kosztowała amerykańska 1900 funtów, więc mówię, ja w życiu, nawet powiem więcej, jakbym taką gitarę dorwał, to myślałbym, że to jest RR3, bo to no, naprawdę to wygląda po prostu jak RR3. Wszystko tutaj się zgadza, oprócz tych pick-upów, które są trochę jak ze starych jeszcze performerów. Właśnie, więc mega ciekawostka. Następna stronka, następne ceny, następna chwila, żeby napić się piwka i spojrzeć sobie na dużym ekranie, po ile co było i ile co kosztowało. To jest, nie będę ukrywał, jeden z moich ulubionych fragmentów tych przeglądów prasy gitarowej, czyli właśnie spoglądanie sobie na te ceny, uzmysławianie sobie też, że wcale one aż tak dużo w tych cyferkach nie rosną, a wartość pieniądza jest też troszeczkę inna i takie zastanawianie się, czy rzeczywiście kiedyś robili je lepiej i teraz muszą utrzymać cenę rynkową, ale robią je z troszeczkę tańszych materiałów, zachowując marżę, czy jest tak, że kiedyś były one za drogie, a cały czas są mniej więcej tej samej jakości. Nowe gitary wcale nie są złe, w starych gitarach trzeba się trochę znać i też są perełki i też nie wszystko było dobre. No mówię, no taka to zajawa, to jest temat, który ja drążę od dobrych 20 lat, obserwując ten rynek. Cały czas to badam i cały czas jeszcze dodatkowo właśnie chociażby patrząc tutaj sobie razem z Wami na te ceny, które są teraz, tego wszystkiego się też uczę i też sobie to porównuję i też sobie to w jakimś tam sensie rozkminiam. Ciekawy ESP z bardzo ciekawą główką, niby Les Paul, bo kształt jest totalny Les Paula, ale z płaską dechą, 2 potencjometry Floyd Rose,
taki trochę Grassroots, trochę taki Kirk Hammett też, z bardzo ciekawą główką, zresztą to jest ESP Grassroots właśnie. Wtedy jeszcze, z tego co pamiętam, nie było gitar LTD, tylko właśnie najtańsza seria była jako Grassroots. Teraz można kupić, ale chyba nie na rynku europejskim, cały czas gitary Grassroots. ESP występuje pod nazwami ESP Edwards Grassroots LTD E2 i co tam jeszcze? Czy jeszcze coś jest? Jeszcze są te X-Tony, nie wiem, czy one też występują jako, no to są te marki i te wszystkie podmarki właśnie, więc też kawał historii. 550 funtów, nie ma napisane skąd ta gitara jest. Gibson Nighthawk za 670 był porównywany do takiego instrumentu. Podejrzewam, że jest ona koreańska. No i to też na przykład z tym krajem produkcji, jeżeli chodzi o Koreę właśnie, no to wtedy bluźnili oczywiście wszyscy, tak samo jak teraz się bluźni na Chiny, jak teraz się bluźni na Indonezję i tak samo jak być może jeszcze będą robili gitary, nie wiem gdzie jeszcze mogą robić gitary, w Tajlandii, w Wietnamie teraz zaczęli robić też instrumenty. No zawsze gitarzyści narzekali, zawsze były grupy internetowe, które mówiły, że to wszystko gówno i w ogóle, i zawsze były takie rzeczy, że było gro ludzi, którzy wam mówiło, że tylko i wyłącznie, wiecie, takie poważne żgroty za 10 000 złotych, to w ogóle tylko to gra i nie bierzcie niczego. No, cieszmy się z tego, że w tym momencie mamy dostęp do tanich instrumentów, na których można się nauczyć grać. I nawet jeżeli w Harley Bentonach po 4 latach wytrą się progi do zera, to przeliczając sobie, ile na taki instrument wydaliśmy, czy vintage, czy nawet używaną gitarę, taką dla początkujących, to i tak jesteście w lepszych czasach, niż jakbyście mieli zaczynać na Jolanie, na Defilu. I tak jesteście w zupełnie innych czasach z dostępem do sprzętu i po prostu warto grać na gitarze i się tym nie przejmować wszystkim. Nawet jak ta gitara się zniszczy po 4 latach, to można ją powiesić na ścianę i kupić sobie następną, bo żyjemy w czasach, które są naprawdę całkiem wygodne. No wiadomo, że mogłoby być zawsze lepiej, ale było gorzej. Było dużo gorzej i kto pamięta te gorsze czasy, to aż się dziwię, że narzeka na te, które są teraz. Fajny dostęp wycięty tutaj, jak patrzę, 4 śruby, ale z takim tutaj takie ścięcie, tutaj też takie ścięcie, więc już wtedy myśleli. Jackson JTX też był jako ekwiwalent, a Marshall poza JCM 2000, no jeszcze tutaj miał JCM 600, czyli to, co ja mam jako JTM 60. Już gdzieś tutaj się pojawiała jakaś też Valve State'y reklamowane, więc no Marshall też zawsze dość dobrze szukał. Bardzo fajne rzeczy. Bardzo ciekawie grające efekty. The Flying V 5879. Proszę bardzo, tutaj można na wysoko trzymać i jeszcze mieć zawieszoną tak jak gitarę jakąś The Kings, jak klasyczną na takim krawaciku i rękę przez ten. No na to bym chyba nigdy nie wpadł, żeby tak grać na fałce. Tutaj oczywiście leworęczna fałka u Alberta Lee też, znaczy leworęczny gitarzysta z praworęczną fałką. Encore gitary marne, jeszcze przed właśnie erą vintage, to firma JHS John Hornby's Q zrobiły gitary Encore, to była najniższa linia, najgorsza, mimo że te gitary później przekształcały się w vintage i też nie były na samym początku takie, bo na przykład model V6 i model VP6 są bliskie siebie, mają napisane vintage, ale VP6 jest bliżej do takiego Encore'a, który był średniej klasy, znaczy marnej klasy właściwie, niż do tego, co później weszło jako V6 i zaczęło rozbijać bank, bo rzeczywiście była to super jakość w super cenie. Wtedy jeszcze były to czasy, kiedy nie była to super jakość w tej cenie, czyli za okolicę 90 funtów, czyli podejrzewam, że pracowało się na to w Anglii może ze 2-3 dni, 2 dni na pewno. Myślę, że pensja w 97 roku w Anglii była okolice tam 600, to więcej się pracowało na to, kurde.
no to teraz za ekwiwalent 450 zł, jak kupujecie Harley Bentona, to znowu jak go wywalicie do śmietnika, bo wam się wytrą progi po 3 latach grania, 2 latach intensywnego grania i łojenia, to możecie tą gitarę spalić, wyrzucić, z Giewontu zrzucić, nie? Nie, z Giewontu to nie, bo dostaniecie mandat od TPN-u. W każdym razie, no wiecie o czym mówię, no słuchajcie, naprawdę są dobre czasy w tym momencie. Les Paul Studio Jam, one były fajne, 750, to pamiętam, że się podniecałem katalogami na poważnie. No, akustyki to nas nie interesują, wzmacniacze custom, specyficzne rzeczy. Yamaha APX zawsze na propsie. To się nie da się tego ukryć. Gdzieś tu się włączył komuś jakiś alarm, chyba nie mnie. Fernandez z taką piękną fernandezowatą główką, nawiązujący do Nighthawka, gitara w ogóle akustyczna, solid body, też w ogóle niezła czapka. No pewnie się nie sprzęgała, więc pewnie było całkiem przyjemnie tak naprawdę. From Madonna to Metallica, Tech 21, bardzo dużo nowych Techów 21, czyli Sansampów jest na kanale do sprawdzenia. Kawał historii, zawsze to też mówiłem. No dzisiaj taki mam odcinek, wiecie, no marudzący na to, że są maruderzy w internecie, zamiast się cieszyć z tego, co jest, to jest gro maruderów, którzy jeszcze mnie dupę zawracają i jeszcze mnie w ogóle, wiecie, no mówią, że ja nie wiem, gadam ludziom głupoty, jakbym się nie znał. Słuchajcie, no może nie wiem, wszystkiego trochę się tam znam, no. Znowu te ceny, znowu sobie przyjrzyjcie się cenom. Epiphone kosztował tutaj, szanowni państwo, Riviera 440, Standard Cherry Sunburst 330, więc podobne te ceny w Koda Music. Gibsony kosztowały, szanowni państwo, Studio kosztował 659 funtów, Special TV Yellow kosztował 700 funtów, Standard Wine Red albo Vintage Sunburst kosztowały 1050 funtów, Standard Plus Flame Top kosztował 1500 funtów. No to są ceny, które już oczywiście wtedy było to dużo więcej na zarobki. Przeliczając to na obecne ceny, to się już nie wróci. Ale na przykład pick-upy Seymoura Duncana kosztują cały czas tak samo. To też jest ciekawe, nie? Ile kosztuje teraz Seymour Duncan z 400 zł, z 500? No a tutaj kosztują 80 funtów. To mniej więcej tak samo. No i znowu, jak to jest z tą... Niby te ceny mniej więcej zostają takie same, to jak to? Ta jakość też zostaje taka sama? Jest ciekawa rozkmina tu mi się dzisiaj włączyła. Czekam na wasze komentarze, jeżeli chodzi o to. Proszę bardzo, R1, DK1, taką gitarę miał gościu z Anthraxa, Scott Ian, oczywiście z logo w ogóle takim z literek wycinanych, Archtop AT1, no amerykańskie Jacksony. Czy jakieś miałem w rękach amerykańskiego Jacksona? Raz, może dwa, nie wiem, nawet nie wiem, kurczę. Tak naprawdę to nawet już teraz nie wiem. Chyba z raz albo dwa, tak na kanale to w ogóle nie było. Więc tak jak mówię, ja na wszystkim się jeszcze nie znam. Cały czas jest patent, żeby się uczyć i nie mówić, że się już wie wszystko, bo jak ktoś powie, że wie wszystko, to znaczy, że się skończył. Boże. Boże. O, proszę bardzo, Fenderki od 200 Squier Series to są chyba, tak? Dobrze myślę? To są te Meksyki Squier Series, tak, czyli te takie, że już jest napisane Fender, w ogóle podobno Fender teraz ma znowu zacząć pisać Fender na główkach, a nie Squier. No to były takie US Mexican tutaj zapisane, no tak, no to były to takie both body and neck come from US factory i jest assembled in Mexico, a tak naprawdę w tamtych czasach to też przychodziły z koreańskich fabryk, więc może one przychodziły z koreańskich fabryk do Ameryki, a z Ameryki przychodziły jak amerykańskie. No to też Fender to zawsze dobrze kombinował i zawsze dobrze mieszał, słuchajcie. O, piękny Ovation. Kto by chciał grać na takim Ovationie? Dobra, słuchajcie, piękna rzecz, taki Ovation. Wiem, kto by chciał grać. Josh Homme, tak? Na pewno by chciał grać na takim Ovationie.
Mega ciekawe. DG1000 jeszcze bym to chciał kiedyś ograć. DG1000 jeszcze bym kiedyś chciał sprawdzić, kiedyś bym chciał sobie ograć w wolnym czasie. Myślę, że podłączony do lampowej końcówki ten preampik może dobrze zaskakiwać. Pamiętam z tamtych czasów, że to było coś. O, Korgaton Worksa pedala to mam na ścianie. Może by zrobić kiedyś taki znowu test jakichś takich starych distortionów. Chociaż tutaj go nie wkurzało to przełączanie takie, jak zresztą w tych UA też jest takie, że te same gałki po przełączaniu odpowiadają za coś. Zawsze mnie to wkurza, a to już pamiętam, że wtedy już mnie to w tym wkurzało, ale gra to fajnie, takim solidnym tym dźwiękiem. Dobra, to jest wsio, szanowni państwo. Więc w tym momencie Fear Factory Dino Cazares, proszę bardzo, już był gruby, a ja jeszcze nie byłem wtedy gruby. W tym momencie, szanowni państwo, zrobimy tak, czekajcie, ciach, o, gdzie ja tu jestem? Tutaj. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie filmików o gitarach. Bardzo wszystkim dziękuję za to, że są ze mną. Bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Mam nadzieję, że dzisiejsze moje rozkminy dały wam trochę radości. Mam nadzieję, że było fajnie i że nie żałujecie żadnej z chwil, którą tutaj ze mną dzisiaj spędziliście. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i że jest ok. Filmiki o gitarach są dla was, ja jestem dla was, zawsze odpowiadam na pytania, jeżeli tylko umiem, jeżeli tylko wiem, zawsze służę poradą. Nie jestem bucem, nie jestem nikim, kto was oszukuje. Od 10 lat na kanale, więcej właściwie niż 10, od wielu lat, również na forach internetowych, przedkanałowo oczywiście, służę dla was, jeżeli chodzi o gitarnictwo. Kto obejrzał do końca, niech napisze pierwszy szaman polskiej gitary. Elo! Lista patronów, końcówka samochodowa, kręćcie końcówki samochodowe. Dobranoc.